Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Mateusz Jaśko. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego tak wyglądam. Nie jestem klaunem. To znaczy jestem, ale nie z zawodu. Na co dzień zajmuję się czymś zupełnie innym. Niestety prawie 33 lata temu urodziłem się w obecnym cyrku i niczym zwierzę w niewoli jestem tu do tej pory. Wiem, że interesujecie się moim małym miastem. W końcu, jak to mówią, jest to zielona stolica Europy. I dlatego w waszym konkursie o ten tytuł znalazło się ono w finale. Obawiam się jednak, moi drodzy, że jakiś krakowski kawalarz, w końcu przecież mieszkamy w cyrku, prawda? Mógł was nabić w butelkę. Otóż prawda dla nas, mieszkańców, wygląda zupełnie inaczej niż ta w kawale, którym was uraczono. Myślicie, że dużo widzieliście? W takim razie, moi szanowni państwo, zapraszam was na spektakl. Spektakl tak doskonały, że rzadko który klaun wie, że bierze w nim udział. Zapraszam was na wycieczkę po naszej rzeczywistości. W końcu kto lepiej oprowadzi was po cyrku niż klaun, który w nim mieszka? Długo zastanawiałem się, od czego by zacząć. W końcu walczymy o poważny tytuł, więc i argumenty powinny być poważne. Ciężko mi jednak wiele na ten temat powiedzieć, ponieważ miasto odmówiło udostępnienia dokumentów z aplikacji. Niby teraz już są, ale ja wolno czytam, zwłaszcza gdy stwierdzenia w nich zawarte wywołują mnie na przemian śmiech oraz łzy. Czy dlatego miasto odmówiło wcześniejszej publikacji tych dokumentów? A może tylko ja widzę w nich elementy groteski, będąc klaunem, który nie potrafi docenić wysiłków naszych wspaniałych władz miasta? Nie wiem, to raczej pytania z gatunku tych egzystencjonalnych, filozoficznych, które coraz częściej zdają się rodzić wśród mieszkańców tego miasta. Dlatego może lepiej spróbujmy się oprzeć na recenzjach prasy z występów naszej cyrkowej trupy. Mimo że nasz cyrk nie jest objazdowy, tylko raczej miejscowy, to jednak jest na tyle duży, że ogromne znaczenie w nim odgrywa transport. Słyszałem, że ostatnio uległ jakiejś poprawie. Tak, na pewno. Dzięki działaniom władz miasta jesteśmy w czołówce najbardziej zakorkowanych miast świata. Kraków stoi. Nieźle, co? Zamiast budować nowe drogi rowerowe, zwęża się te samochodowe i maluje dla nich pasy dla rowerów. Niby wilk syty i owca cała, tyle że rowerzysta jedzie w smrodzie, a auta stoją w korku. Potem zamyka się jeszcze pewne dzielnice dla aut, co generuje kolejne korki i czasem kilkukrotnie wydłuża odległość podróży. Ale czekajcie, w sumie to fajnie pomieszkać tak bez ruchu samochodowego. Pod oknami, prawda? Niby tak, tylko w miejscu, gdzie został on wyłączony, postawiono donice z pięknymi drzewkami, które ciągle usychają. Myślicie, że to wina nawozu z fekaliów, alkoholu i śmieci? Kto by się tam martwił? Przecież nie tlen miały produkować. Jakbym miał obstawiać, to chodziło o możliwość poszerzenia ogródków, co właściwie automatycznie nastąpiło. Bo jeśli nie, to dlaczego członkowie Rady Dzielnicy w sporze o zagospodarowanie tego terenu z mieszkańcami przyprowadzali ze sobą właścicieli knajp? Zresztą o jakim sporze mowa? Przecież mieszkańcy chcą knajp we własnych kamienicach. Najlepiej z jednej i drugiej strony. A jeżeli się nie da wystawić ogródka od podwórka, to przynajmniej proszą o wentylatory i pojemniki na bioodpady. Ważne, by miejsce dla knajp było. Toż to w końcu spektakl pełen uczt i biesiad. Zresztą mieszkańcy są tak dumni ze swojego centrum, miasta, które z pomocą urzędników rozlewa się na kolejne dzielnice, że opuszczają własne mieszkania, sprzedając je w pośpiechu, aby turyści mogli tam w spokoju przeżywać swoje wieczory kawalerskie czy wyjazdy firmowe. W końcu my już się naoglądaliśmy. Teraz dajmy im. Wracając jednak do transportu. To tak, Kraków bardzo o niego dba. Prawie co roku mamy podwyżki biletów komunikacji miejskiej. A teraz są już tak absurdalnie drogie, że podróż autem czy taksówką w obie strony często wychodzi taniej. W czasie największego lockdownu tę samą komunikację praktycznie wyłączono. Także jeździła ona jedynie w wybranych godzinach. A wiecie co? Te godziny dziwnie się pokrywały z godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy naszych dobrodziejów. Reszta miała, delikatnie mówiąc, kłopot. Będąc jednak przy tramwajach i autobusach, to w okresie od kwietnia do września próżno szukać dni, w których nie wystrzeliłaby szyna. Średni wiek pojazdów pozostawia również wiele do życzenia, a nowe linie tramwajowe, czy
Znacie Państwo może historię Szkieletora? Biurowca, który był budowany w Krakowie przez około 40 lat? I to niekoniecznie z winy prywatnych inwestorów. Prawie tyle trwała przemiana Dubaju w metropolię, którą jest teraz. Jednak i ten czas to pikuś przy budowie nowych linii tramwajowych. Widziałem, że miasto ma w planach budowę metra. Bardzo dziwne, bo nie ma. Chyba że mówimy o mieszkańcach, którzy 7 lat temu w referendum opowiedzieli się za jego budową. Zamiast metra dostaniemy jednak kolejny bubel. Ponoć nie ma wystarczających potoków pasażerskich, ale wybaczcie naszym włodarzom. Chyba zapomnieli wspomnieć w aplikacji. Choć może jednak przypomnieli sobie, że ten cyrk będzie trwał dłużej aniżeli oni i w końcu te potoki będą. Tego nie wiem, proszę pytać ich. Dodam jeszcze tylko, że transport mamy tak zrównoważony, że nawet taksówki już nie mają się jak sprawnie poruszać po mieście. Za to urzędnicy, nie dość, że mają wjazdówki na auta służbowe, to jeszcze często mają dodatkowe na okaziciela. Choć myślę, że jest jednak to mały grzeszek w porównaniu do polityków pracujących w Warszawie, a mających po 4 wjazdówki na okaziciela plus auto służbowe w Krakowie. Kto korzysta z tych wjazdówek? Syn, żona, córka, jadąc na kawkę na rynek? Tego nie wiemy, ale jako pracownicy nie śmiemy pytać. A jako wyborcy wątpić w słuszność tych decyzji. Widziałem, że miasto również się chwali stworzeniem Zielonego Placu. Fakt, był on wcześniej parkingiem, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie jest to zmiana na plus. Ale wiecie co? Z tego placu nikt nie korzysta, bo było tam tylko jedno drzewo, które uschło. Oczywiście powód nie jest znany, ale mogły się do tego przyczynić 2 rzeczy. Mocz pijanych turystów albo 50-stopniowa temperatura w słoneczne dni w tym miejscu. Teraz najlepsze, moi kochani słuchacze z zagranicy. Czy wiecie, jak się wcześniej nazywał ten plac? Tutaj pan z cygarem, proszę. Plac Świętego Ducha! Tak, Plac Świętego Ducha. Bardzo dobrze. A czy wiecie państwo, jak mieszkańcy nazywają go teraz? Halo? Halo? Czy ktoś wie? Plaza Niższego Ducha. Po polsku się to ładnie rymuje. W ogóle to od kilku lat przerabiamy również jeden parking na park. A prace nad nim wyglądają właśnie tak. No i przerabiamy jedną ulicę w samym centrum na zieloną. Wygląda właśnie tak. No i na naszym rynku miały być drzewa i w sumie stanęły, ale flagi informujące o tym, że Kraków jest zielony. Bo tak, włodarze wiedzą, że w Krakowie trzeba o tym przypominać. Zresztą, żeby poinformować nas o tym, że Kraków jest zielony, rozświetlono strategiczne obiekty na zielono. Bo przecież prąd mamy tylko i wyłącznie ze słońca. Skoro już jesteśmy przy zieleni, znacie państwo nowy cud natury z Zakrzówek? Wybrany przez National Geographic, głównie za skały i swoją dzikość. I wiecie, na co wpadli nasi magistrowie? Że całe te skały pokryją siatkami, co zresztą nie było konieczne, a z tego miejsca zrobią... No właśnie co? Osobiście uważam, że wkładkę do portfolio, nic więcej. Miejsce, które ze swojej dzikości nie będzie miało już nic. Poprzedzone wielką dewastacją skał i dzikiej przyrody, co wzbudziło ogromne protesty mieszkańców. Ale pamiętajcie, moi kochani słuchacze z zagranicy. Tomorrow is green. Można by rzec, że taka jedna wpadka zdarza się każdemu. W końcu ja, klaun, powinienem to wiedzieć najlepiej. Jednak chwilę później zaplanowano, jak to się ładnie tam w zarządzie mówi, rewitalizację Parku Bednarskiego. My mieszkańcy uważamy to jednak za dewastację. Park ten charakteryzuje się swoją dzikością. Znany jest z dzikich zwierząt i pięknych drzew. Nasz zarząd zieleni postanowił jednak, że położy na nim swoje łapska. I bez żadnych konsultacji zrobi kosztowny remont, a właściwie zamieni go w kolejną scenę do lansu. Amfiteatr, scena miejska, miejskie meble czy miliony innych niepotrzebnych przyrodzie rzeczy. To wszystko wzbudziło kolejne protesty mieszkańców, którzy w namiotach okupywali park. Wszystko w atmosferze święta z mnóstwem atrakcji dla odwiedzających. Wydarzenie zostało tak świetnie zorganizowane, że byłoby knockoutem dla tutejszego urzędu, gdyby tylko napisano o nim w ogólnopolskich mediach. Pech chciał, że zupełnie dziwnym trafem
W ostatni dzień ktoś gdzieś na moście powiesił transparent inspirowany w pewnym stopniu nazistowską grafiką, gdzie swastyka została zamieniona na logo ZZM i wybuchł wielki skandal. Do tej pory nikt nie wie, kto zrobił transparent. Miejska jednostka, zarządca drogi nie chce udostępnić prasie nagrań. Organizatorzy zaprzeczają, że to oni, a ja im wierzę. Bo nie wiedząc jeszcze, co ta grafika oznacza, pytali mnie, czy to przypadkiem nie ja wsparłem ich w ten sposób. Jednak to nie wszystko. Mieszkańcy i organizatorzy wykonali dziesiątki, jak nie setki transparentów. Każdy z nich metodą chałupniczą, malowany na kartonie, prześcieradle. Ten jedyny jednak był zupełnie innej jakości. Druk, ogromna, trudno dostępna tkanina. Wszystko wskazuje na to, że zrobił to ktoś z zewnątrz. Ktoś, kto miał duże pieniądze i sposobność, by na moście w centrum miasta zrobić to niezauważonemu. Osobiście przypuszczam, że zrobili to miejscy klakierzy. Grupka ludzi, którzy chyba z pasji lub jakichś innych pobudek w imię urzędu miasta obrażają innych, naskakują, kłócą się i tak dalej. Można powiedzieć, że u nas w cyrku tylko takie grupki mamy. Niezbyt ładne i niezbyt mądre. Choć nie wiemy, czy owy plakat był prowokacją, czy nie na 100%, to wiemy jedno. Był doskonałym prezentem dla miasta. Jakiś czas temu przez wicedyrektora do spraw komunikacji społecznej Macieja Grzyba sam zostałem porównany, a właściwie według mnie nazwany hitlerowcem. Chwilę później dodał jeszcze, że nie jestem mężczyzną. A wiecie za co? Cała sprawa zaczęła się od nieszczęsnych seniorów, którzy mieszkają w pobliżu terenu po byłym obozie KL Plaszow. Jako osoby starsze spacerujące tamtędy co dzień poprosiły urząd o dostawienie 12 ławek. Ten jednak odpisał im, że nie mają na to pieniędzy w budżecie na ten rok. A był dopiero kwiecień. Kiedy o tym przeczytałem, za własne pieniądze kupiłem 2 ławki, które wspólnie z mieszkańcami ustawiłem obok miejskich koszy oraz stojących tam ławek. Ławki miały na sobie dedykację z podpisem i to dało włodarzom i klakierom paliwo do działania. W ciągu tygodnia przez wszystkie ogólnokrajowe media przetoczył się temat bitwy o ławki. Ja usłyszałem, że robię to dla autopromocji, że działam politycznie i na zlecenie. Choć sam zawsze podkreślam, że polityków i polityki nie toleruję. Generalnie urząd zamiast podziękować i nawet zabrać stamtąd ławki, rozpętał wojnę, domagał się działania służb i uprawiał politykę zwaną po trupach do celu. A wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że nie miałem pozwoleń. Przynajmniej tak to tłumaczono. Niestety, jak już Państwo sami widzicie, naszemu urzędowi nie można do końca ufać. Dlatego my, mieszkańcy, sprawdziliśmy, czy on na postawienie swoich ławek i koszy miał pozwolenie. Oczywiście okazało się, że nie miał. Dyrektor tłumaczył się, że nie potrzebowali, bo oni tylko wymieniali stare. Ale według tamtejszych mieszkańców wymieniono tylko 2 ławki, a cała reszta łącznie z koszami jest nowa. Właśnie dzięki temu zostałem hitlerowcą i nie mężczyzną. Bo jak powiedział wicedyrektor Grzyb, kupiłem 2 ławki, a mieszkańcy chcieli 12, więc nim nie jestem. Hej panie Grzybie, to kim pan jest, skoro nie kupił pan ani jednej? Teraz pewnie zastanawiać się, dlaczego oni tak się na mnie uwzięli. Czy ławki były wystarczającym powodem? Być może. W końcu kupiłem 2 ławki za 600 zł, a nasz urząd kosztuje to zazwyczaj około 1000 zł jedna. A zdarzały się nawet takie po 70 000 za jedną. Powód może też być zupełnie inny. Mój fanpage. Prowadzę stronę na Facebook, która patrzy na ręce magistratowi. Pewnego dnia postanowiłem zgłosić Straży Miejskiej, że nasz prezydent pali swoje cygara od 18 lat w gabinecie, który jest praktycznie cały zabytkowy, jest miejscem publicznym i miejscem pracy, a tego zabrania prawo. Dodatkowo, w mojej opinii, przez te 18 lat mógł on narażać zdrowie swoich pracowników oraz petentów, których często przyjmował z tymże właśnie cygarem w ręku. Skandal, że przez taki kawał czasu nikt go nawet nie upomniał. Profesor prawa, który od 18 lat co dzień łamie prawo. Tomorrow is green, co? Oczywiście rozpętała się burza w ogólnopolskich mediach, a prezydent dostał mandat. Czyżby afera z ławkami była próbą deprecjonowania mnie za te czyny? Będąc przy prezydencie, nie możemy zapomnieć o jego wspaniałomyślności. Tak na przykład będąc jeszcze wojewodą, pomógł wyjść z aresztu, a nawet miał firmę z człowiekiem, który kupił teraz ziemię od syndyka w Krakowie.
Jak się okazało, teren ten nosi na sobie wiele cennych przyrodniczo gatunków roślin. Powinien stać się użytkiem ekologiczym. Z czym to się wiąże? Deweloper może na tym zarobić prawie 300 milionów złotych, gdy miasto będzie musiało mu wypłacić odszkodowanie. Może można by to zatrzymać, niestety mamy wszystkie potrzebne pozwolenia na budowę, 30-40 bloków. Jako mieszkańcy chętnie byśmy je zobaczyli. Niestety Miejskie Archiwum łącznie z prawie wszystkimi dokumentami strawił ogień. Tu przypomnę tylko, że było to zupełnie nowe archiwum. A tak w ogóle to rosną tam cenne przyrodniczo kwiatki, które według prezydenta można kupić na Kleparzu, czyli takim naszym placu. Więc w sumie można by ich nie oszczędzać. Ale wiecie co? Ja to sprawdziłem. Tych kwiatków nie można tam kupić. Niektórzy mówili, że byłoby to nielegalne. Niektórzy, że nie ta pora. A inni po prostu, że dla prezydenta mogą jedynie dać najbrzydszą różę. Szkoda, bo tych kwiatków nie zobaczymy pewnie również w tamtym miejscu. Niedawno właściciel zaorał ten niezwykły teren. Dla nas to bardzo przykre. Dla prezydenta może też by takie było, gdyby wiedział, że jednak nie ma racji i kwiatków na żadnym z Kleparzy nie kupimy. Warto również wspomnieć o planach zagospodarowania. Te raz są uchwalane w trybie błyskawicznym, a raz ciągną się kilkanaście lat, przez co zabudowywane są nawet parki. Do jednego z takich planów mieszkańcy złożyli ponad 1000 uwag. Prezydent odrzucił większość z nich, biorąc pod uwagę jedynie niewielkie zmiany. Prezydent również uważa, że nazwanie mieszkańca hitlerowcem to wolność słowa. Nie widzi on także, gdy wicedyrektor do spraw komunikacji społecznej mówi o mieszkańcach jako niby dziennikarzach czy niby politykach. Słów dyrektora zarządu Zieleni Miejskiej nazywającego aktywistę podłym człowiekiem, nazywającym protesty kampanią hejtu, też zdaje się nie widzieć. Wreszcie nie widzi on również, gdy dyrektor zarządu transportu publicznego mówi o mnie i redaktorach, którzy przeprowadzili ze mną wywiad, że jesteśmy razem finansowani przez jednego polityka i razem współpracujemy. Zresztą urzędnicy w Krakowie zawsze tak o kimś mówią, kto ma odmienne zdanie. No, chociaż może nie zawsze. Zdarza się, że jeżeli któryś dziennikarz zada niewłaściwe pytanie, to redakcja dostaje list sugerujący zwolnienie lub odsunięcie dziennikarza od obowiązków. Myślicie, że to ewenement wśród naszej trupy? To czekajcie na wisienkę na torcie. YouTuber, który miał czelność podsumować kadencję naszego prezydenta, na podstawie artykułów z prasy będzie się teraz musiał tłumaczyć w sądzie. Czyżby prezydent tak brzydził się swojej prezydentury, że nie chce o niej słyszeć? Tomorrow is green. Wracając jednak do zieleni oraz klimatu. Aby zmniejszyć korki w mieście, umożliwić ludziom, którzy dojeżdżają co dzień do Krakowa do pracy, a jest ich 250 000, przesiadkę na komunikację miejską, powinno się budować parkingi Park and Ride. Nasi włodarze też próbowali iść tym śladem. Niestety, jak to u nas bywa, najpierw założono spółkę, nas obarczono ogromnymi opłatami, spółka przez 5 lat nie wybudowała praktycznie żadnych parkingów, a w dodatku ginęły z niej pieniądze. Tutaj można by się chwilę zatrzymać. Minuta ciszy, refleksji dla partyjnych aparatczyków, którzy stracili pracę. W końcu spółkę rozwiązano, a z ludźmi, którzy ponieśli tak sromotną porażkę, raczej nie powinno się już nawiązywać współpracy. Prawda? Nic bardziej mylnego. Prezes tamtej spółki został jej likwidatorem. Został on również radcą prawnym nowej jednostki od klimatu. Za to jego były podwładny, wiceprezes, tak, ten najlepiej na tym wyszedł. Został on prezesem jednostki od klimatu. Nowy pan prezes należący do partii Platforma Obywatelska znalazł zatrudnienie nie tylko dla swojego byłego szefa, ale także dla swoich partyjnych kolegów, w tym pana Jakuba Koska. A ostatnio pracę tam dostała nawet żona jego innego klubowego, czy tam partyjnego kolegi, który jest również miejskim radnym. Ten program nazwałem Platforma na swoim. I może byśmy mogli przymknąć na to oko. Niestety pan prezes od roku pytany o plan walki ze skutkami zmian klimatu unikał mediów. Nie odpowiadał na pytania. Myślicie, że po prostu jest nieśmiały? Nic bardziej mylnego. Wygląda na to, że ta spółka po prostu niewiele zrobiła. Miała zapobiec podtopieniom w Krakowie po nagłych opadach. I wiecie co? Kraków zalało prawie cały. Nawet moją dzielnicę.
Mieszkam tu 33 lata, moi sąsiedzi nawet 80 i nikt nigdy nie widział tu podtopień. Oficjalne stanowisko tej jednostki było takie, że trudno takim deszczom zapobiec, bo przecież zdarzają się raz na 265 lat. Więc wygląda na to, że w ciągu ostatniego miesiąca przeżyliśmy ponad milenium. Myślicie, że mają rację? A Kraków wpadł w jakiś tunel czasoprzestrzenny? Czy może to wina tego, że wiele studzienek wygląda tak jak te na zdjęciach? Choć między innymi tym miała się ta jednostka zajmować, udrożnianiem. A co gdyby tam pracowali ludzie nie z polityki, a z uczelni? Byłoby lepiej? I ja myślę, że tak. Warto dodać na koniec jeszcze jedną rzecz. Ja, jako dobry klaun, a wcześniej jedna z gazet, która niekoniecznie jest przychylna magistratowi, chcieliśmy wykupić reklamę na miejskiej hali widowiskowej Tauron Arenie. O tak wesprzeć nasze miasto, wrzucając pieniądze nie tylko w podatkach, ale i płacąc za usługi. Niestety i tej gazecie im odmówiono emisji reklamy, właściwie bez powodu. Nie chciano również nam pomóc przygotować reklamy tak, aby spełniała ich warunki. Czy wpływ na to miał fakt, że osobą, która nam odmówiła, była córka dyrektor magistratu? Nie wiem. Jak widzicie, moi drodzy goście, Kraków niekoniecznie jest taki jak w aplikacji pisany. My, mieszkańcy, mamy zupełnie inny ogląd, zgoła odmienny od tego urzędu miasta. Wycinki drzew, budowy w parku, wieczne korki, niechęć budowy metra, betonowanie rzek, doprowadzenie do prawie całkowitego opustoszenia centrum miasta, arogancja i buta wobec mieszkańców, brak wyciągania jakichkolwiek lekcji czy konsekwencji, dezinformacja czy czasem nawet ordynarna propaganda to jest to, co widzimy my. Pamiętajcie Państwo, dla nas jutro nie jest zielone, dla nas jutro jest coraz czarniejsze. Mam nadzieję, że wycieczka się podobała i jesteście zadowoleni. Dziś zobaczyliście prawdziwy Kraków, a nie taki jak dostaliście na pocztówce z urzędu. Do widzenia, dobranoc, pozdrawiam urząd i prezydenta. Choć wasza aplikacja jest co najmniej śmieszna, to mi jednak nie jest do śmiechu. Kto mieszka w Krakowie, w cyrku się nie śmieje. A, i jeszcze jedno. Następnym razem przyjeżdżajcie i oceniajcie sami miasta, które biorą udział w konkursach. Chyba nie chcielibyście przyznać nagrody komuś, kto nie do końca mówi prawdę. Prawda?